Czy spotkaliście osobę, o której można powiedzieć, że ma starą duszę? I tych poprzednich wcieleń też nie ma, bo wszystko dzieje się tu i teraz. Fizycznie, za kimś tęsknimy, płaczemy. To się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że nie rozumiemy tego. Czyli wchodzimy w różne role, w różne osoby i sprawdzamy, w której będzie nam najfajniej. Wiedza to jest coś, co my mamy, od zawsze mieliśmy i przychodzimy tutaj na ziemię z pełnią wiedzy o wszystkim. Jedyne co, to my o tym zapominamy. Jak ty byś jechała na safari, no to co, pakujesz walizkę, cieszysz się, odliczasz dni, już sobie myślisz, zobaczę zebry, żyrafy, słonie, podekscytowany, nie? Potem wyjeżdżasz na tę pustynię, gorąco, męczysz się. Wybraliśmy sobie takie miejsce urodzenia, taką rodzinę naszych kochanych rodziców, tatę alkoholika, który nas bił i molestował. Też sobie wybraliśmy miasto, państwo. Wszystko wybraliśmy sobie tak po to, żeby móc to przepracować i żeby móc się dalej rozwinąć. A dzisiaj taki temat poważny dosyć. Poważny. Niepoważny. Były pytania właśnie dotyczące przejścia na drugą stronę i jak to się dzieje, że tutaj niektórzy kończą swoje życie w różnych okolicznościach. Dzisiaj chcielibyśmy jakby nawiązać do tego tematu, ale z takiej fajnej strony, jakby nie mówić o tych wszystkich problemach, które się pojawiają tutaj w ciele fizycznym przed przejściem, ale zacząć od drugiej strony i pokazać wam, co tam może się wydarzyć. Dokładnie, co tam się dzieje po drugiej stronie lustra. Mnie takie opowieści zawsze inspirują do tego, że bardziej się cieszę. I to nie na zasadzie takiej, że można pójść do nieba, albo wreszcie dusza wraca do źródła i tak dalej. Bo słuchajcie, bo te zdania, one nic dla nas nie znaczą. My możemy sobie je słuchać, ale jakby możecie się ze mną zgodzić albo nie zgodzić, ale jak słyszę takie opowieści, czy słyszałam wcześniej te opowieści w stylu, że wracamy do nieba, że nam jest tam lepiej i tak dalej, tak sobie zawsze myślałam, że to jest takie pocieszenie, żeby się tutaj nie martwić, ale nigdy nie czułam, że to jest moje, tak? No bo też nigdy tego nie doświadczyłam, ale im głębiej się wchodzi w ten rozwój duchowy, jakby poznaje się poprzez jakby pracę z energią, poprzez właśnie łączenie się z czyimiś duszami, tak zwany channeling, przez właśnie doświadczanie tych różnych energii, mówiąc ogólnie, tak, ale tych wszystkich takich doświadczeń zewnętrznych, które są poza twoim ciałem, nagle zaczynasz czuć trochę więcej i wtedy odkrywasz coraz więcej tej tajemnicy. Zasłona się trochę jeszcze bardziej odkrywa. No i mam nadzieję... Opada. Ta mgła. Mgła opada. Zapomnienia. Ona z każdym krokiem, z każdym zdaniem, z każdym naszym doświadczeniem ona opada i dzięki temu widzimy coraz więcej, bo to słuchajcie, właśnie to jest dobre porównanie do mgły, bo jak jest mgła, to my nic nie widzimy, ale to, że my tego nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma, bo to jest, tylko my tego nie widzimy. Jak ta mgła opada, to mamy możliwość zobaczenia coraz więcej tych rzeczy i one nam się zaczynają ujawniać, pokazywać, a one zawsze tam były i one cały czas tu są. Tylko my po prostu ich nie widzimy poprzez te nasze różne przekonania, punkty widzenia, poprzez filtry, które sami na siebie ponakładaliśmy po to, żeby ta nasza zabawa tutaj, te doświadczenia była dłuższa, ciekawsza i właśnie też powiemy, dlaczego takie, a nie inne filtry sobie nakładamy i po co one nam tutaj są. Okej. Tutaj Monika zadała takie pytanie, tylko szybko nawiążę do niego, bo gdzieś tam też poruszymy dzisiaj. Jeszcze tylko co do uczucia, bo mówiliśmy to o uczuciu. Napiszcie w takim razie, jak wy się dzisiaj czujecie. Dobra. W skali od 1 do 10 zaczniemy... napiszcie. To jest nasze standardowe pytanie. Chcemy wiedzieć, jak u was z energią. Napiszcie nam w skali 1 do 10, jak u was dzisiaj poziom energii. Tak. My często pytamy o energię, dlatego na przykład, bo nawiązujemy albo do skali Hawkinsa, gdzie widzimy, jak jest fajnie opisany poziom energetyczny. Ten poziom energetyczny łączy się też z naszą świadomością i jak ważne jest pracowanie po prostu z tą energią, więc my ciągle o energię pytamy, żeby wiedzieć, co się u kogo dzieje. Co do samych przekonań, ważniejsze, nie ma tutaj też ważniejsze mniej lub bardziej i też bym się nie skupiał na poprzednich wcieleniach i obecnych wcieleniach. Ten temat, który dzisiaj poruszamy, to jest tak naprawdę na prośbę Magdy, bo to ona chciała, bo słuchajcie, to jest ciekawe. To ludzie to lubią słuchać, aczkolwiek z mojej perspektywy ja uważam, że to są tematy, o których można powiedzieć, ale zbytnio w nie nie wchodzić, bo one nie mają żadnego znaczenia na to, tak naprawdę na to, co my robimy tu i teraz.
bo najważniejsze jest to, że my jesteśmy tutaj i co możemy z tego punktu zrobić. Dokładnie. A nie zastanawiać się nad tym, co było, kim ja byłem i tak dalej, tym bardziej, że tak naprawdę tej karmy to nie ma i tych poprzednich wcieleń też nie ma, bo wszystko dzieje się rzeczywiście tu i teraz. Ale jakby korzystając z tej terminologii, którą się używa ogólnie w rozwoju duchowym czy w pracy z energią, to karma, czyli uczynki istnieją i jak sobie, jeżeli będziecie kiedykolwiek wchodzić w channeling, to sami zauważycie, oczywiście my tego nie rozgrzebujemy, bo my się skupiamy na tu i teraz, ale sami zobaczycie, że jest pewien ciąg wydarzeń i on się nazywa po prostu tak zwanym długiem karmicznym, a możemy tutaj debatować, czy coś takiego istnieje, czy nie istnieje, jakby ciąg wydarzeń, ciąg pewnych sekwencji, postępowań i ewolucji istnieje i to nazywamy ogólnie długiem karmicznym. To tylko tyle. Ale to jest ważne, bo to jest ważne, żeby też im wytłumaczyć, bo o karmie to mówią wszyscy i mówią, karma jest, postępuj dobrze, to będziesz miał dobrą karmę, a źle to będziesz miał złą karmę. Dlatego jak już mówimy słowo karma, to trzeba wytłumaczyć, że w najwyższym rozumieniu karma nie istnieje i karma jest powiedzmy tylko do pewnego poziomu. I to też chodzi o poziom świadomości. I dla osób, które żyją na pewnym poziomie świadomości i czy one wierzą w tą karmę, czy nie, to ona będzie działać, tak jak mamy czas. Bo czas, można powiedzieć, że my uważamy, czas istnieje na tym naszym ziemskim planie. Bo starzejemy się, bo czas mija. Jak czas nie istnieje, no to idź na pociąg 5 minut później niż według rozkładu jest. No jednak powiedzmy w tym obrębie czasu i przestrzeni się przemieszczamy i znajdujemy. Z drugiej strony mamy fizykę kwantową, która mówi, że składamy się z nieczasu i z nieprzestrzeni. I ta fizyka kwantowa jest dużo bliżej temu, co my mówimy i co my prezentujemy, więc to jest taki dualizm w tym wszystkim, bo to karma jest i nie jest jednocześnie. Do pewnego poziomu jest. I jeżeli nie będziemy w tą karmę wierzyli i że będziemy się martwili, że mamy jakieś długi karmiczne i tak dalej i że coś źle zrobimy albo że komuś karma dopadnie albo mnie dopadnie, no to ona będzie dla nas działać. Ale jeżeli wzniesiemy się ponad, bo na przykład dla takiej duszy, tego kim my naprawdę jesteśmy, to już taka karma na pewnym poziomie nie istnieje, bo ona jest ponad tym. Ale my schodząc na ten plan ziemski, powiedzmy, że w tym kole karmy, tych naszych pragnień się obracamy cały czas. Więc zamiast słowa karma możemy używać słowo uczynki albo działanie, tak? I pewnego rodzaju jakby zależności czy konsekwencje powstają poprzez wszystkie nasze wybory, więc w tym sensie odnosimy się do słowa karma. Jeżeli chodzi jeszcze raz w nawiązaniu do przekonań, to co my cały czas powtarzamy, nie skupiamy się na odgrzebywaniu tego, co było kiedyś albo mogło być w innych wcieleniach czy w równoległych rzeczywistościach, skupiamy się tylko na tu i teraz i tutaj są nasze największe blokady i tym się zajmujemy. To są tylko słowa, które ktoś tam kiedyś sobie wymyślił, jakieś słowo, nazwał to karma i teraz wszyscy uważają, że to jest karma i tak dalej. My możemy nazwać sobie to, czy to nazwiemy konsekwencja, czy karma, czy coś, to nie ma znaczenia, bo energia za tym idzie jedna i to bardziej my staramy się mówić językiem energii, a nie językiem słów, bo słowa dla jedno słowo może oznaczyć jedno, a dla drugiego może oznaczyć drugie. Zrobimy może sobie taki słowniczek kiedyś. Przydałoby się zrobić słowniczek, co to jest karma, co to jest dług karmiczny, czym nie jest i tak dalej. Według nas na tej grupie, żeby się trzymać, żeby każdy wiedział, bo ja spotykam się w różnych kręgach bardzo, powiedzmy, osób siedzących w rozwoju długo i bardzo, tak załóżmy, jakby nie mówić, rozwiniętych, tak? I nieraz debatujemy i ktoś rzuca słowo na przykład umysł i okazuje się, że dla 10 osób to słowo umysł oznacza co innego. I to może powodować niesamowite rozbieżności tylko poprzez sam fakt innego postrzegania tego umysłu, jak mówimy, świadomość, podświadomość, nadświadomość. No to są wszystko etykietki i słowa, które tak naprawdę próbują nazwać coś, co jest nie do nazwania ogólnie.
I na tym bardziej będziemy się się skupiać na tym, żeby coś poczuć, żeby coś zrozumieć w sobie, niekoniecznie przez te słowa, aczkolwiek no nie mamy tutaj jakby lepszego narzędzia do porozumiewania Dokładnie. się na ten Trzeba moment. sobie radzić, jak można sobie radzić. Dokładnie. No. Okej, to co? To zaczynamy o tych podróżach naszych. Podróżach astralnych. Właśnie w nawiązaniu do tych pytań, które się pojawiły ostatnio. Jak to jest? Jak to jest z tym naszym życiem? Przed życiem właściwie, tak? No mówimy o tym, że jesteśmy istotą wibracyjną. To rzecz numer 1. I znowu zachęcam Was tutaj, żeby naprawdę się jakby sobie przyglądać, żeby to poczuć. Bo tak jak tutaj siedzimy, czy Wy, czy my, to jesteśmy w stanie określić swój ciało i swój umysł. I jest mnóstwo osób, które, no tak jak w Matrixie się mówi, znaczy tak jak cytat z Matrixa, tak Orfeusz mówił, że znać ścieżkę, a kroczyć nią to są dwie różne rzeczy. I znamy milion ludzi, którzy gdzieś tam przekazują swoją wiedzę wyczytaną z książek, usłyszaną od kogoś. Jak sprawdzamy poziom wibracji tej osoby, czy pracujemy z nią, to ona kompletnie tego nie czuje. Więc co innego, czym innym są słowa same wypowiedziane, a czym innym jest poczucie tego. Więc my Was zachęcamy cały czas do odczuć, okay? Do tego, żeby siebie obserwować i siebie poczuć i na tej podstawie wyciągać pewnego rodzaju wnioski. Jeżeli chodzi o tę istotę wibracyjną, na przykład możecie to poczuć przez praktykę wdzięczności, kiedy już jesteście po prostu tacy rozanieleni, jest Wam przyjemnie i gdzieś tam czujecie, że się rozpływacie, nie? To jest też ten moment zakochania na przykład, żeby się w tych momentach obserwować, dosłownie. Czym jest istota wibracyjna? No właśnie, bo my używamy wielu słów, na przykład dusza, ale wewnętrzna mieliśmy istota. dzisiaj mówić o duszach, a nie o tam, pojęciach. Ale tak się zaczęło. Ktoś się pytał, ile live jest. Staramy się w godzinkę go zrobić, ale jak Magda idzie tutaj jeszcze w terminologię tak. I w słowo. Nie, słuchajcie, kochani, bo my chcemy się podzielić naprawdę tym wszystkim, co my odkrywamy na co dzień dla siebie, przez właśnie pracę z energią, przez channelingi, przez dostawanie różnych przekazów. I tyle, ile będziemy w stanie powiedzieć, tyle powiemy dzisiaj, a jak nie będziemy sobie kończyć dalej, na innych spotkaniach. Także luz, blues, nie? Więc, mamy czas, w końcu tak. On nie istnieje, więc nie ma się czym przejmować. Tak, okej, dobra, ale wracając do tego wątku. Siedzimy tutaj w formie naszej materialnej, fizycznej, tak? I jest coś jeszcze poza tym. My się skupiamy przede wszystkim na ciele i na umyśle, bo to jest dla nas takie realne, tak? Bo to widzimy, to czujemy, to dotykamy i trudno jest wyjść poza ten umysł, bo właśnie, bo ta forma wibracyjna jest gdzieś tak, no, znaczy ona jest wszędzie w ciele i w umyśle też, ale ją tak najbardziej można odczuć właśnie poza tym umysłem. Na przykład kiedy medytujecie, gdzieś tam różne doznania się pojawiają, więc te takie fale można sobie odczuć, można z tym popracować. Więc tą formę wibracyjną nazywamy czy duszą, czy wewnętrzną istotą, wewnętrznym źródłem. Na pewno jest to coś niefizycznego, czego nie widać, ale można to właśnie, jak wspomniałam parę razy już, poczuć. I co wiemy o tej istocie niefizycznej? To, że ona zawsze jest. I przychodzi tutaj, decyduje się przyjść do tego ciała fizycznego w jakimś celu. A potem w jakimś celu wraca z powrotem, w sensie tylko do tej przestrzeni niefizycznej i potem znowu chce jakby zanurzyć się w fizyczność. I teraz tak, kiedy my tutaj sobie siedzimy, no mówimy, że każdy z nas ma duszę, albo prawie każdy, są istoty bezduszne tak zwane też, w sensie, które nie mają duszy, tak? Tylko po prostu mają energię życiową w sobie. Więc istoty, które mają swoją duszę, nie tylko mają tę duszę tutaj, ale mają ją wszędzie. I to, o czym też chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że ta Wasza dusza, czy Wasza wewnętrzna istota, czy ta forma wibracyjna, ona jest tu w formie fizycznej i wszędzie w formie niefizycznej. I często na przykład zadajecie pytania już tak trochę polecę, ale zaraz znowu wrócimy do naszego wątku. Trudno. No. Często pytacie właśnie o swoje bratnie dusze, o tak zwane bliźniacze płomienie, albo o jeszcze kogoś innego, właśnie jak ktoś odejdzie z tego świata, no i co? No i moja forma wibracyjna wtedy spotyka się z formą wibracyjną tej drugiej osoby. Te formy wibracyjne, one są zawsze ze sobą.
I tak szybko tylko nawiążę. Jeżeli my tutaj w formie fizycznej za kimś tęsknimy, płaczemy, szukamy kogoś, to się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że nie rozumiemy tego, że nasza forma niefizyczna już z tą osobą tam jest. I nie pozwalamy sobie tego poczuć. I tylko dlatego odczuwamy ten smutek. I tak samo rodzi się żałoba po stracie kogoś, po odejściu kogoś, tak? Rodzi się smutek, żal, bo jesteśmy tutaj trochę tak pozatykani i zapchani, że nie czujemy tej formy wibracyjnej siebie i tej drugiej osoby. No dobra, to taki wstęp trochę długi. Jak to czasem bywa, ale czasami takie wstępy są potrzebne, żeby parę tematów doprecyzować. Więc generalnie, słuchajcie, wszystko rozchodzi się o to, żeby poczuć tą swoją formę wibracyjną. I jak już to rozumiemy nie tylko naszym umysłem, ale też naszym uczuciem, naszą taką energią, to nagle jakby świat fizyczny przestaje mieć tak duże znaczenie, bo my wiemy, że to jest taki element tylko, a ja już jestem z tą drugą osobą w planie niefizycznym, ja jestem z każdą osobą, która kiedyś była dla mnie fizycznie ważna w planie niefizycznym i bez względu na to, czy to jest z tego wcielenia, czy z innego wcielenia, z innego życia, każdy mój mąż, każda moja żona, każda moja matka, każdy mój ojciec, ja z nimi jestem połączona. Co jest najlepsze, w każdym momencie możesz mieć dostęp do tej energii, do tej formy niewibracyjnej konkretnej osoby. I robimy to przez medytację. Możemy tak się otworzyć, żeby poczuć czyjąś obecność. No tak też działa channeling między innymi, że to jest podłączenie się wibracyjne pod jakąś istotę. Czasami wybieramy ją świadomie, czasami to one wybierają nas. I tak jest wiele powstaje przekazów, które potem są gdzieś tam prezentowane w różnych miejscach. Coś miałem powiedzieć jeszcze. Tak naprawdę powinniśmy zacząć w takim razie bo zaczęłaś mówić... Od końca. Od końca. Dokładnie tak. Zaczęli mówić od końca, a dobrze by było jednak zacząć mówić od początku, czyli jak to jest, że ta dusza w ogóle wybiera tutaj sobie to miejsce. Dobra. Słuchajcie, spotykacie czasami osoby, które są młode, ale tak dojrzałe jakoś tak energetycznie czy emocjonalnie, że czasami się mówi o tych osobach, że mają starą duszę. Spotkaliście kiedyś kogoś takiego? Dajcie znać, napiszcie tak w komentarzu. Czy spotkaliście osobę właśnie, o której można powiedzieć, że ma starą duszę? Moja przyjaciółka, która jest starsza ode mnie o kilkanaście lat, jak się spotkałyśmy pierwszy raz, ja byłam wtedy bardzo, bardzo młoda, ona była odrobinę ode mnie starsza i zawsze mówiła, ty masz taką starą duszę, my chyba dlatego się lubimy. Więc często słyszałam to od wielu, wielu osób, że ja mam starą duszę, że mam 14 lat, ale zupełnie inaczej widzę świat, nie? O mnie tak mówią czasem, Beata, no właśnie. Więc spotykamy takie osoby, nie wiemy o co chodzi, ale one mają jakąś taką dojrzałość w sobie, nie? I niekoniecznie mają jakąś wiedzę życiową, ale mają pewnego rodzaju dojrzałość energetyczną. No i tak jest też właśnie tak jest mniej więcej z duszami, dosłownie. Są młode dusze i są bardziej dojrzałe dusze i te bardziej dojrzałe dusze są jak ludzie na ziemi, po prostu z wiekiem wiedzą więcej, rozumieją więcej, ta ewolucja świadomości jest bardziej posunięta, mają więcej zdolności, umiejętności i to takich umiejętności czy uzdrawiania, czy pocieszania, czy jakby rozumienia całych zawiłości wszechświata. Im naprawdę większy rozwój duszy, im ta dusza jest bardziej rozwinięta, tym więcej w niej bezprzyczynowej miłości i bezprzyczynowego współczucia dla wszystkich istot. To z tej istoty, te stare dusze, one mają dużo więcej w sobie właśnie tej empatii, miłości, współczucia no i one tak nie przejmują się też tak tym wszystkim. One po prostu są i dużo więcej rozumieją, dużo mniej wchodzą w różne stany, nie skaczą na tej sinusoidzie naszego życia
w górę i w dół, tylko mniej więcej ich na sinusoidzie dalej jest, bo po coś tu są w końcu, nawet jak są stare i to bardzo stare dusze, skoro tu są na ziemi, to znaczy, że dalej mają coś do przerobienia, ale to ich życie jest też już na całkiem innym poziomie i myślę, że tutaj dzisiaj mamy takich starych dusz na pewno sporo na tym czacie, Tak. na tej grupie też, bo no nieprzypadkowo się tu spotykamy i nieprzypadkowo też słuchacie tego, co my mówimy. Gdyby było inaczej, to byście byli teraz i robili co innego, a z racji tego, że wybraliście nie Netflixa, tylko nas, to znaczy, że raz macie gotowość na przyjęcie tej wiedzy, a nawet nie na przyjęcie, tylko na odświeżenie sobie informacji, bo ja zawsze mówię, że wiedza to nie jest coś, czego się można nauczyć. Wiedza to jest coś, co my mamy, od zawsze mieliśmy i przychodzimy tutaj na ziemię z pełnią wiedzy o wszystkim. Jedyne co, to my o tym zapominamy. I to, co my robimy tutaj dzisiaj, to jedyne wam przypominamy pewne rzeczy, które wy wiecie, bo my nie jesteśmy w stanie was niczego nauczyć. Wy sami się uczycie, wy sami sobie wszystko przypominacie i my jedynie to robimy. I sobie też przypominamy takie rzeczy, bo co do jeszcze tych wcieleń, to jest tak, że tak jak mówiłem, na ten czas jest tylko lokalny. Na innych płaszczyznach, na wyższych wymiarach ten czas nie istnieje i tam, gdzie jest tylko teraz. Gdzie powiedzmy, nazwijmy, gdzie dusza sobie siedzi, jeżeli nie ma jej w danym momencie w ciele na ziemi, to tam czas nie istnieje. I zapomniałem, co miałem powiedzieć, ale to Ale nic. to ja powiem. A ja sobie przypomnę. I teraz chcemy wam pokazać taką koncepcję, bo oczywiście mówiliśmy wam o tym i wy też to wiecie, rozmawialiśmy o takim przedstawieniu sytuacji, że dusza sobie przychodzi tutaj jak na wakacje, podoświadczać, nie? Na przykład takie safari. Jak ty byś jechała na safari, no to co, pakujesz walizkę, cieszysz się, odliczasz dni, sobie myślisz, zobaczę zebry, zobaczę żyrafy, zobaczę słonie, podekscytowany, nie? Potem wyjeżdżasz na tę pustynię, gorąco, męczysz się, jest ekscytująco, ale jest też nieprzyjemnie, tak? A potem jakieś zagrożenie, jakiś lew idzie, Jezu, co się stanie i tak dalej. Więc jest dużo, dużo przygód. I my tak opowiadaliśmy, znaczy w sensie w takiej formie nawiązywaliśmy do wcielenia fizycznego, a teraz chcemy wam pokazać taką koncepcję, która mnie bardzo przekonuje, jakby bardzo wzbogaca obraz tego, jak rzeczy się mają. Pomyślcie o życiu na Ziemi jak o szkole. Istnieje dusza, która potrzebuje ewoluować, potrzebuje się rozwijać, ale która nie jest do niczego przez nikogo zmuszana. I wtedy, kiedy czuje, że może sobie właśnie zrobić takie wakacje all inclusive, że leży nad basenem i nic nie robi, to wybiera sobie wcielenia, w których jest jej łatwo, jest przyjemnie, ale przychodzi taki moment, że myśli sobie, okej, czas na mnie, żeby zwiększyć falę świadomości, żeby być większą przyczyną do tego, żeby ta świadomość wszechświata się szybciej rozwijała. I wchodzi teraz w takie wcielenie na Ziemi, które jest pełne dużych wyzwań. Czasami inkarnujemy przez kilka tysięcy lat po to, żeby przejść jakiś jeden etap, żeby przełamać jakąś barierę, żeby na skali świadomości Hawkinsa wyjść wyżej. Czytaliśmy o historii człowieka, który przez 4000 lat próbował przepracować w sobie zazdrość i zawiść. I dopiero po 4000 lat coś kliknęło. Więc to jest jak szkoła. My tu przychodzimy i się uczymy. I co jest najciekawsze jeszcze, zanim przyjdziemy do tego wcielenia, mamy możliwość testowania. Czyli wchodzimy w różne role, w różne osoby i sprawdzamy, w której będzie nam najfajniej. Więc tak jakbyśmy szły do sklepu, drogie panie, wybieramy sukienkę jedną, drugą, trzecią, piątą i z tych 5 wybieramy jedną, która nam najlepiej pasuje. I my dokładnie to samo robimy, będąc w formie wibracyjnej. Mamy szansę przetestować przed narodzinami, w którym ciele chcemy się urodzić. Więc my sami sobie wybraliśmy, które wcielenie będzie dla nas najbardziej rozwijające w tym momencie. Dlatego dużym faux pas jest mówienie na przykład, że
coś jest nie tak, jak ja bym chciał, albo bym chciała, że coś idzie nie tak, albo że wszystko idzie nie tak, że narzekanie na tą swoją sytuację, bo my sobie to wybraliśmy sami, świadomie. My jako ci prawdziwi my, czyli my jako dusza, wybraliśmy sobie takie miejsce urodzenia, taką rodzinę, w której się urodziliśmy, naszych kochanych rodziców, tatę alkoholika na przykład, który nas bił i molestował, też sobie wybraliśmy. Wybraliśmy sobie otoczenie, wybraliśmy sobie miasto, państwo, wszystko wybraliśmy sobie tak, z całej palety możliwości wybraliśmy to konkretne miejsce, tych konkretnych ludzi po to, żeby móc to przepracować i żeby móc się dalej rozwinąć, bo poprzez wszystkie życia dusza zbiera tej doświadczenia i z tych doświadczeń dusza wyciąga mądrość. I tak naprawdę nawet nie chodzi tutaj o ilość żyć, ile ona musi zebrać, żeby te doświadczenia wszystkie pozbierać i żeby ona się mogła rozwinąć, tylko o jakość. Bo jakość ma tutaj kolosalne znaczenie. I my możemy pomóc tej duszy. My jako gospodarz tego ciała, bo nasz umysł, z którym się utożsamiamy, jest tylko gospodarzem, w sensie jest pojazdem. Taki właściciel hotelu. Jest pojazdem dla duszy, może nazwałbym go jako pojazdem, w którym dusza może się przemieszczać i dzięki temu cudownemu pojazdowi genialnemu może doświadczać. Albo szofer. I my, czyli nasz umysł, któremu oddajemy całkowitą władzę zupełnie niepotrzebnie, bo on nie jest do tego stworzony, ani nie ma do tego kompetencji, a jest jedynie jakby on zawiaduje tym pojazdem, ale niekoniecznie on zna drogę. On tylko jest tym szoferem, który prowadzi, ale to dusza zna kierunek, w którym mamy podążać. To jest tak, jakbyście wsiedli do samochodu, do taksówkarza i taksówkarz wam mówi, gdzie macie pojechać. A wy jesteście jako ta dusza, jako ta świadomość, czyli wy wiecie dokładnie, znacie najkrótszą drogę do waszego celu i najszybszą. Ale szofer, czyli ten wasz umysł, mówi nie. Ja wiem, gdzie ty chcesz jechać. Ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze. Ten chłopak będzie dla ciebie najlepszy. Ta praca będzie dla ciebie najlepsza. Ta przyjaciółka, to miejsce do pracy będzie dla ciebie najlepsze. A ty jako dusza mówisz, nie, wcale nie. To będzie dla ciebie może nie najgorsze, ale ten rozwój twój zajmie ci kolejnych jeszcze 500 wcieleń albo 5000 wcieleń, a możemy to zrobić od razu szybciej. Czyli to tak jakbyśmy z Krakowa do Warszawy chcieli pojechać przez Pekin i często umysł nam to robi, jedzie przez Pekin. Dokładnie, tak naprawdę jedyną naszą rolą tutaj to jest zbytnio nie przeszkadzać, bo jak wchodzimy w logiczne myślenie, ale w logiczne myślenie wchodzimy po paru sekundach, bo tylko tam pierwsza sekunda lub pierwszy przebłysk taki, to z reguły jest nasza intuicja, czy to jest nasze wewnętrzne, prawdziwe ja, to jest to, kim my naprawdę jesteśmy, to jest ten aspekt naszej duszy i to on wtedy dochodzi do głosu. A jak już zaczynamy nad czymś się zastanawiać, myśleć, do głosu dochodzi umysł i nas wiedzie na manowce i my mówimy, ale przecież ja wiem wszystko, to co mi tam ktoś będzie mówił, ja wiem, że trzeba, żeby tu dojść na tą górę, to trzeba skręcić w lewo i w prawo, a intuicja mówi ci nie, trzeba pójść w prawo, ale mówisz, ale wszyscy przecież idą w lewo. To jak mam iść w prawo, jak wszyscy idą w lewo? Tędy jest najszybsza droga, bo oni mi mówili. Moja mama mi mówiła, że to jest najszybsza droga, moja babcia mówiła, że to jest najszybsza droga, wszyscy znajomi tam, wszyscy poszli w lewo. A intuicja mówi ci, idź w prawo. I tylko nielicznie pójdą w prawo i jak się okaże, że oni pójdą w prawo, to dochodzą dużo szybciej i są na tym szczycie lata przed innymi. To też to nie jest wyścig, tak, żeby to też tego tak nie rozpatrywać. Ale nie muszą się kotłować już w tym za przeproszeniem G, które tutaj sobie niektórzy robią, zamiast tworzyć piękne, szczęśliwe i spełnione życie. Bo pójście w prawo, pójście za głosem intuicji to jest piękne, spełnione i szczęśliwe życie i to nie oznacza, że trudne sytuacje nie będą nas spotykać, bo one będą nas spotykać zawsze. Czy jesteśmy najstarszą duszą, czy najmłodszą, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jak do tego dusza podchodzi, bo starsza dusza nawet do najtrudniejszego doświadczenia podejdzie z rękami w kieszeni, wesoło pogwizdując. A młodsza dusza powie,
mój Boże, co tu się stało? Gorzej być nie może, to jest dla mnie koniec. I czasami jest faktycznie to dla niej koniec, bo na przykład nie jest w stanie sobie poradzić ze swoimi problemami i targa się na swoje życie. Tylko poprzez brak świadomości tego, kim naprawdę jest. A starsza dusza tego już nie zrobi, bo ona wie, czym rzeczy są, a czym nie są. Ale spokojnie, każdy ma swój czas. Oczywiście, to wszystko jest i tak okej, bo każdy nasz krok to i tak jest rozwój. My i tak się rozwijamy. I koniec końców to nie jest aż tak bardzo istotne, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo, bo i tak dojdziemy do tego upragnionego, powiedzmy, miejsca. I tak dojdziemy do tego celu, do którego sobie założyliśmy. Na to konkretne wcielenie. Już wiem, o czym chciałem powiedzieć wcześniej, co mi uciekło, bo zaczęliśmy mówić też właśnie o tych reinkarnacjach, ale to też jest ważne, że jak zacząłem mówić, że tam na tym poziomie duszy tam czas nie istnieje i wszystko tak naprawdę dzieje się w teraz, ale te nasze przeszłe życia, to one nie są przeszłymi, tylko dzieją się równolegle. One wszystkie są obok nas. To jest... Fizyka kwantowa też na to ma swoje, że tak powiem, parę zdań, aczkolwiek nie możemy liczyć na to, że fizyka kwantowa rozwiąże wszystkie nasze problemy, bo to jest nauka. To, co fizycy kwantowi robią, to i tak jest skok kwantowy w całej nauce i oni całą naukę wywrócili do góry nogami. Tak naprawdę. Einstein, który całe życie walczył z teoriami fizyki kwantowej, i był na mocnym kursie kolizyjnym, chociażby z Bohrem, jednym z ojców założycieli fizyki kwantowej. Do końca swojego życia Einstein nie mógł się zgodzić z teorią fizyki kwantowej. Uważał, że jej założenia są błędne, tylko jeszcze nie udowodniono tego, że te równania fizyki kwantowej są błędne. I mówię, to jest tylko kwestia czasu, że ktoś tą fizykę kwantową obali. I już kilkadziesiąt lat po śmierci Einsteina został przeprowadzony wreszcie eksperyment, który miał raz na zawsze udowodnić, czy to Einstein ma rację, czy to zwolennicy fizyki kwantowej. To był pan Bell. Wymyślił takie urządzenie, wymyślił urządzenie, które było w stanie sprawdzić, czy te założenia są prawdziwe, czy nie. I okazało się, że są. I okazało się, że to Einstein nie miał racji. To jest trochę lat, były bodajże lata 70., 80. I od tamtej pory też już wszystko ruszyło do przodu. Zresztą wszystkie procesory, tranzystory, tomografy i tak dalej, one opierają się na fizyce kwantowej, na założeniach fizyki kwantowej.